Wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej naszej logoterapii przy kawie. Tym razem o charakterze międzynarodowym. Gościem specjalnym naszego dzisiejszego spotkania jest profesor Alexa Pattakosa z Kanady, doktor humanistycznych nauk, politolog, filozof sensu, współzałożyciel Global Institute for Meaning w Kanadzie. Profesor jest uczniem profesora Wiktora Frankla, twórcy III Wiedeńskiej Szkoły Psychoterapii. Profesor jest również honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Psychosomatyki. Panie profesorze, bardzo dziękujemy i witamy Pana serdecznie. Cieszymy się bardzo, że przyjął Pan profesor zaproszenie na nasze dzisiejsze spotkanie. Profesor Pattakos jest ekspertem w dziedzinie sensu życia oraz felietonistą, szczególnie w magazynie Psychologia Dzisiaj, problematyki, która dotyczy szczególnie życia pełnego sensu. Jest współautorem międzynarodowej, bestsellerowej książki Więźniowie własnych umysłów, myśli, trzeciego wydania i również ta książka jest dostępna w ponad 26 językach. Książka, która jest oparta i nawiązuje do myśli i mądrości naszego profesora Frankla. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać na dzisiejszym naszym spotkaniu. Tematem dzisiejszego webinaru jest poszukiwanie sensu życia w pracy i w społeczeństwie. Poruszany temat podczas dzisiejszego spotkania odnosi się szczególnie do procesu dążenia, które jest rozumiane jako głębokie znaczenie celu naszego istnienia, funkcjonowania, zarówno na płaszczyźnie osobistej, ale również społecznej. I temat, który przybliży nam dzisiaj nasz gość, szanowny pan profesor, nawiązuje do koncepcji, która zakłada, że życie ma większy sens wówczas, kiedy oprócz wykonywania codziennych obowiązków i zawodowego sukcesu człowiek jest otwarty, zorientowany na sens. Szanowny panie profesorze, witamy serdecznie, pozdrawiamy serdecznie z Polski, z zaśnieżonego Lublina, a również witam Państwa serdecznie i życzę miłego odbioru. Tak. Professor, first of all, welcome. Thank you very much for joining us today. Welcome from a very snowy Lublin and quite cold Poland right now. So a few words of introduction of you, Professor. And welcome all of you, ladies and gentlemen, who would like to join us for this international meeting, another meeting in the vein of logotherapy and coffee. Our special guest tonight is Professor Alexa Pattakosa from Canada, a PhD political scientist. He's a co-founder as well of the Global Institute for Meaning in Canada. Professor Pattakos is a student of Professor Viktor Frankl. He was the founder of the III Wiedeńskiego School of Psychotherapy. As well, he is a honorary member of the Polish Association of Logotherapy and New Psychosomatics. So again, Professor, thank you for joining us today. And to continue a few words of introduction about Professor Pattakos. He's an expert on the sense of life. He is a columnist in Psychology Today, especially and with the issues of living a meaningful life. Professor Pattakos is also a co-author of a best-selling book entitled The Prisoners of Their Own Thoughts. We have right now the third edition of the book. The book has been published in 26 languages and is available in 26 languages up to now. The book is based on the wisdom and thoughts of great philosopher and psychiatrist and existentialist Viktor Frankl, who himself encouraged Professor Pattakos
to write the book. Professor is a co-founder, we might say, of a field dedicated to integrating science with the practice of finding sense and joy in life and society. The search for meaning in life, work and society, which is the title of our today's meeting, concerns the process of seeking not only how to understand the deep meaning and purpose of our existence, both on personal and on societal level, but it is a concept that assumes that there is more meaning to life than simply performing daily chores and achieving material success. And we'll learn more from Professor himself tonight about that. So welcome again, Professor. The floor is yours. Thank you very much, Anna. And thank you, Lilia, for the invitation to be here with you. I wish I was in Poland in person, but next year, hopefully, we'll be able to do this. And I also want to thank Roman for organizing the technical side of this, because this is always a challenge. Chciałbym podziękować wszystkim Państwu, podziękować Pani Lili, Pani tłumaczce, Panu Romanowi, który pomaga nam w kwestiach technicznych dzisiaj. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Żałuję, że nie mogę być osobiście z Państwem w Polsce, ale mimo wszystko jest to dla mnie przyjemność wziąć udział w dzisiejszym spotkaniu. Okay. Let me begin by sharing with you a concern that I've had for many years, and in many ways the concern has gotten even more important. Proszę pozwolić zacząć mi od kwestii, którą zajmuję się, która interesuje mnie od wielu lat. Okay. For several years now, I've been writing about what I refer to as a crisis of meaning. Od 7 lat piszę i zajmuję się zagadnieniem, które ja nazywam kryzysem sensu. And this crisis manifests itself not only in our personal lives, but also in our work lives, in our organizations, and in society at large. I to jest kryzys, który przejawia się nie tylko w naszym życiu osobistym, ale również w miejscu pracy oraz w organizacjach, instytucjach i w społeczeństwie jako takim. Around the time of the end of World War II, Dr. Frankl referred to what he called the mass neurotic triad. Pod koniec II wojny światowej dr Frankl ukuł taki termin, który nazwał masową triadą neurotyczną. And the triad consisted of addictions, depression, and aggression. I na tę triadę składały się 3 elementy: uzależnienia, depresja i agresja. More recently, I've written about the mass neurotic triad in using language of today, which is, I call it, the psychological axis of evil. Ostatnio sam pisałem o tej masowej triadzie neurotycznej, używając już nieco innego języka, nazywam ją dziś psychologiczną osią zła. Many of the things that Dr. Frankl referred to when he talked about the mass neurotic triad are much more prevalent today than they were when he talked about them. I kwestie, o których pisał dr Frankl w odniesieniu do tej masowej triady neurotycznej, dziś są jeszcze bardziej aktualne. I don't know exactly how the situation is in Poland, but when you think about addictive behaviors, they're increasing at alarming rates around the world. Depression is increasing at alarming rates, and aggression, obviously, if you watch the news, is becoming much more prevalent. Nie wiem, jak wygląda sytuacja w Polsce dokładnie, natomiast jeśli spojrzymy na sytuację globalną, to zarówno uzależnienia, depresja, jak i agresja, przypadki tychże rosną w przerażającym tempie i jeśli oglądamy informacje, programy informacyjne, to widzimy, że są to coraz większe problemy i częstsze.
These societal conditions are actually not just much worse than what Dr. Frankl had talked about, but many new forms, new manifestations have come about as a result of the so-called postmodern age. I problemy te, trudności nie tylko są, wydaje się, że bardziej dotkliwe niż wówczas, kiedy dr Frankl o nich pisał, ale formy ich manifestacji też są coraz nowe, w tym być może właśnie z powodu tego, że jesteśmy w erze postmodernistycznej. So, as Dr. Frankl espoused, I also argue that much of these crises really stem from, or their root cause is a lack of meaning, or at least an existential vacuum or even crisis. I za doktorem Franklem ja też uważam, że główną przyczyną tych kryzysów jest brak poczucia sensu i poczucie takiej egzystencjalnej próżni, w której się znajdujemy. So as we look at meaning from the days when Viktor Frankl espoused them and wrote about them and so forth, the time of where we are today makes his message, his wisdom, much more relevant and much more timely than ever. I kiedy spojrzymy na to, co miał do powiedzenia dr Frank na ten w sensie, w kontekście czasu, który upłynął, to można stwierdzić, że jego przesłanie jest jeszcze bardziej aktualne dzisiejszego dnia. So why is meaning important, and why is the search for meaning so critical in today's age? Our research, myself and my colleagues, as well as our practical experience, show the following. Dlaczego więc poszukiwanie sensu jest dziś tak bardzo ważne i tak bardzo aktualne? Na to pytanie odpowiada moja praca, moja praktyka oraz moich kolegów w tym zakresie. So meaning, in the way that I'm going to describe today, meaning drives, number one, engagement and resilience. W ujęciu, do którego się dziś będę odnosił, jest sterowany, czy można powiedzieć rozumiany, napędzany poprzez zaangażowanie, a także prężność psychologiczną. So on a personal level, if people aren't engaged, if they don't feel that they have something to live for, then they become depressed, or they resort to drugs and alcohol, etc., or they become very aggressive. Więc i upraszczając to, czy innymi słowy mówiąc, ludzie, którzy nie są zaangażowani, nie mają poczucia sensu, są bardziej podatni na depresję, są bardziej podatni na to, żeby sięgać po alkohol czy narkotyki. So in order to be engaged with life, there was a book a number of years ago called The Power of Full Engagement, and I would call it The Power of Meaningful Engagement. Kilka lat temu była taka książka, czyli odnosząc się do tego, że jeśli nie jesteśmy zaangażowani w życie, to właśnie wynikają z tego różne kryzysy. Była parę lat temu książka, która została wydana o tytule The Power of Full Engagement, czyli siła pełnego zaangażowania. Ja mówię o sile zaangażowania, które ma sens. As you can tell by my last name, I happen to be of Greek heritage. Jak widzą Państwo, na podstawie mojego nazwiska mam greckie korzenie. So I'm going to draw some of the ideas that I'll share today from Greek philosophy and Greek mythology and culture. Dlatego też niektóre pomysły, niektóre koncepcje, którymi dzisiaj będę się Państwu dzielił, wywodzę z greckiej filozofii, z greckiej myśli. Dr. Frankl was also very much influenced by Greek philosophy and other things related to Greece, which is why he called his school of psychotherapy logotherapy.
I sam dr Frankl był w bardzo dużym stopniu pod wpływem filozofii greckiej, związanymi rzeczami z nią, i dlatego też nazwał swój nurt logoterapią. So the idea of having a meaning at the core of your existence not only allows you to stay engaged, but it also helps to increase your resilience to stress and change in life. I to przekonanie, że sens ustawiamy w centrum naszego życia, nie tylko pozwala nam być bardziej w życie zaangażowanym, ale umożliwia nam bycie bardziej prężnym psychologicznie w sytuacjach stresowych. So the first area that I want to point out is that meaning drives engagement and resilience. Pierwsza kwestia, którą chciałbym poruszyć, dotyczy tego, że sens napędza zaangażowanie i napędza właśnie prężność psychologiczną. And as everybody also knows, when things get tough or life starts to go in a different direction than you wanted it, oftentimes we start to feel badly and we lose our state of engagement with our life. Gdy w życiu często tak bywa, że kiedy robi się ciężko, kiedy mamy problemy, że nagle uświadamiamy się sobie, nie widzimy sensu życia dalej, tracimy ten sens życia i jest to stan, który po prostu trwa. In another book about the search for meaning that I co-authored also with Elaine Dundon, it's based on Greek philosophy. It's called the Opa way, like Opa, Opa. And in that book, we describe the idea about staying engaged with life. And it's an interesting idea to look at it from the perspective of a grip that, hopefully you can see this, a grip that the ancient Greeks used to use in wrestling. Inną książką, którą napisałem razem z drugą autorką, zatytułowaną Elaine Dundon, jest książka The Opa Way. W oryginale po polsku można by to przełożyć na sposób Opa z greckiego. Jest to książka, w której zajmujemy się przede wszystkim koncepcją pozostawania zaangażowanym, angażowania się w życie z użyciem właśnie takiej greckiej perspektywy, greckiego spojrzenia na życie. So in the Opa Way, we talk about getting a grip on life, a strong grip. Hold on to life and don't let go. I w książce tej piszemy z moją współautorką o tym, jak bardzo ważne jest to, żeby wziąć się w garść i podchodzić do życia w taki właśnie sposób opa, jak my to w Grecji mówimy. It's similar to the recent book that was published about Dr. Frankl's unpublished lectures called Say Yes to Life in Spite of Everything. I trochę podobnie podchodzimy w tej naszej książce do tego, jak w niedawno opublikowanej pozycji Powiedz tak życiu w tłumaczeniu polski, książka, która jest de facto zbiorem nieopublikowanych wykładów doktora. So in ancient Greece, to go back to what I was saying, there was a grip, and I don't know if you can see it, but the grip actually became the design for what's called the Greek design, when you see in columns and buildings and so forth. W starożytnej Grecji był taki symbol, można powiedzieć, owalny, okrągły i często pojawiał się w architekturze, gdzieś był powielany w starożytności i jest dziś kojarzony. You see the Greek design a lot on floors, on pottery, all kinds of statues. I ten symbol
możemy często zobaczyć na greckich posadzkach, w jakichś produktach garncarskich, na rezbach, więc on jest charakterystyczny. But what's important about the grip is it goes back to the ancient Greek Olympics, and even people like the philosopher Plato, who was also a wrestler, would use that grip to hold on to their opponent. Ten symbol, on można powiedzieć, że przedstawia uchwyt, czy uścisk, może tak, który był stosowany przez zapaśników. I przenosi nas w czasie, dziś ten symbol, do starożytnych olimpiad greckich. Sam Platon, jak wiemy, był zapaśnikiem, więc stąd ten symbol kojarzy się właśnie z tamtym okresem. So that grip is called the meandros grip, and it was very difficult for opponents to break away from it. I ten rodzaj uścisku w zapasach był nazywany uściskiem meandrosa. To był bardzo trudny uścisk do wyswobodzenia się. To znaczy, jeżeli ktoś, czy chwyt, moglibyśmy powiedzieć, jeśli ktoś założył ten chwyt na przeciwnika, to ten nie mógł się uwolnić. So imagine that you're holding on and getting a grip on life, and you're not going to let go. It's very hard to break it. That's what I'm suggesting everybody should be doing on your search for meaning. Do not give up. I w swojej książce właśnie do tego się odnoszę, że powinniśmy założyć taki chwyt na życie, to znaczy zastosować ten sam chwyt, ten sam uścisk, co oznacza, że będziemy mocni, będziemy trzymać to życie w ryzach, można powiedzieć, i o tym właśnie piszę w swojej książce. So to repeat, meaning drives engagement and resilience, but it also drives health and well-being. Więc powtórzę może. Dla mnie sens napędza zaangażowanie i prężność psychologiczne z jednej strony, ale również zdrowie i dobre samopoczucie z drugiej. Okay. And it's a very important element of what is now being called lifestyle medicine. I tutaj ważną kwestią jest coś, o czym mówimy dzisiaj jako o medycynie stylu życia. Yeah. Elaine and I just recently attended a conference on lifestyle medicine on the island of Crete in Greece. Nie tak dawno brałem udział właśnie w konferencji poświęconej medycynie życia na Krecie, w Grecji. The third area of how meaning drives things is the notion that meaning drives performance and innovation. Trzecim zagadnieniem, które chciałbym poruszyć w odniesieniu do sensu, jest to, w jaki sposób sens napędza, czy odpowiedzialny jest za nasze wyniki, za innowacje. So this will become more clear when I talk about meaning at work. I to myślę, że będzie łatwiej zrozumieć, kiedy zacznę Państwu opowiadać o sensie w odniesieniu do pracy. So the key now is to understand meaning from different perspectives. One of them would be understanding it through science. And when I talk about science, I'm talking broadly. Dla mnie kluczowe jest, aby patrzeć na sens, postrzegać sens z różnych perspektyw. Jedna z tych perspektyw jest poprzez naukę rozumianą bardzo ogólnie. Science includes cognitive behavioral science. Nauka, tak rozumiana, zawiera w sobie naukę kognitywno-behawioralną. It also includes neuroscience, noetic sciences, and metaphysical sciences. Ale też zawiera w sobie neuronauki, nauki noetyczne i metafizyczne. And there's increasing amount of research evidence to show how meaning helps to drive people's human development through these various perspectives. Bardzo dużo badań naukowych, które pokazują, obrazują to, w jaki sposób sens napędza rozwój w różnych ujęciach.
So besides the broad-based scientific perspective on meaning, we also need to look at meaning and understand it as a concept and as a practice through clinical and even non-clinical approaches, as Viktor Frankl wrote about in practice. Czyli oprócz patrzenia na sens przez perspektywy czysto naukowej, musimy patrzeć też przez pryzmat znaczenia sensu jako konceptu, ale również z perspektywy praktycznej, zarówno klinicznej, jak i nieklinicznej. It's very important to underscore or emphasize that Dr. Frankl viewed the search for meaning as the primary intrinsic motivation of human beings. Trzeba podkreślić to, że dr Frankl postrzegał sens jako wewnętrzne źródło motywacji, poszukiwania sensu wewnętrzne. And then lastly, the perspective of understanding meaning through philosophy. As I already mentioned, much of the meaning work can be traced to the ancient Greeks. Plato is quoted as saying, man, a being in search of meaning. I w końcu należy wspomnieć o perspektywie filozoficznej. Tak jak już wcześniej mówiłem, ważne jest tu odniesienie do starożytności, chociażby do Platona, który widział człowieka jako istotę poszukującą sensu. So to summarize what I'm beginning to say is that meaning can be understood through science, and I'm looking at science very broadly. It can be looked at through both clinical and non-clinical concepts and practices, and it also can be looked at from the perspective of philosophy, a philosophy of living. Czyli podsumowując, sens może być analizowany, postrzegany we trzech ujęciach. W ujęciu naukowym, rozumianej szeroko, ujęciu klinicznym i nieklinicznym poprzez związane z tym zagadnienia i w końcu w ujęciu filozoficznym, filozofii poszukiwania sensu. So now let's look at how we discover meaning through the lens of life itself. Teraz spójrzmy na to, jak można poszukiwać sensu poprzez samo życie. As I said earlier, there's a crisis of meaning, and many of this crisis can be seen through various symptoms, such as stress, increased people being overwhelmed, and also loneliness and feeling disconnected. Więc jest kilka symptomów tego kryzysu sensu, o którym mówiłam wcześniej. Jednym z tych symptomów jest to, że ludzie są bardzo zestresowani, że czują się przytłoczeni, że czują się samotni, że czują się niejako oderwani od życia. But it's important to recognize that life doesn't just happen to us, we happen to life and we make it meaningful. To, o czym trzeba tutaj pamiętać, dotyczy tego, że to nie życie nam się przydarza, tylko my przydarzamy się życiu i to my nadajemy życiu sens. Yeah, to reference the ancient Greek philosopher Socrates, the unexamined life is not worth living. So it's important for us to examine our life, and that's where existential analysis becomes so important. I tutaj z pomocą przychodzi nam znowu starożytna filozofia, między innymi Sokrates, który mówił, że niezbadane życie nie jest warte życia. Czyli to do nas należy, żeby próbować zgłębić życie, zbadać życie i z pomocą tutaj właśnie przychodzi filozofia egzystencjalna. As we write in our book, Prisoners of Our Thoughts, you can change without growing, but you can't grow without changing. Tak jak piszemy w naszej książce, o której wspomniałam, Więźniowie naszych myśli, możemy zmienić się bez wzrostu, bez rozwoju, ale nie możemy rozwinąć się bez zmiany. So many people change jobs, they change where they live, they change relationships, but after many, many years, they're still in the same place where they were
when they started. I często się tak przydarza, że ludzie zmieniają pracę, zmieniają miejsce zamieszkania, zmieniają partnerów, związki, a mimo to ciągle tkwią w tym samym miejscu, w którym byli, gdy zaczynali. So this is an important place for people trained in logotherapy to help people get to know themselves better, know thyself, to examine their own life and to ensure that they don't get stuck, which is why we call the book Prisoners of Our Thoughts. I dlatego tak ważne jest dla specjalistów, którzy pracują w nurcie logoterapii, by pomagali ludziom lepiej poznać siebie, lepiej zrozumieć siebie i życie, tak aby nie dochodziło do sytuacji, gdzie mają poczucie, że utknęli. This is why I like to tell people, don't die like a fly on the windowsill of life. Dlatego ja często mówię ludziom, nie umieraj tak jak mucha w lecie życia. We've all seen flies buzzing around a window. The window's closed and they're trying to get through the window. Meanwhile, there's an open window or a door on the other side of the room, but they don't know how to change direction. Często widzimy, jak mucha próbuje dostać się do środka, lata wokół okna jak szalona, mimo że obok jest drugie otwarte okno, ale mucha nie wie, jak się tam dostać, nie wie, jak mogłaby zmienić kierunek swojego lotu. So the idea is being open-minded, looking for opportunities, looking for things that maybe are new pathways to help you continue your journey to find deeper meaning in your life. Dlatego ważne jest, aby pozostawać otwartym. Otwarty umysł na zmiany, na nowe ścieżki działania, bo to może nas doprowadzić do zrozumienia głębszego sensu życia. This is a very important contribution that logotherapy and existential analysis can bring to humanity, is to help people see that there are options, that there are choices that we can all make. And when you think about your life, don't look at it as just one door, one window, that there are many, many opportunities ahead of us. I dla mnie istotnym wkładem logoterapii i filozofii egzystencjalnej dla ludzkości jest właśnie pokazanie tego, że mamy różne opcje, że mamy wybór i nie jest tylko jedno okno otwarte, tylko jest wiele okien, przez które możemy wejść. Yeah. This brings me to the idea of how we find meaning in work, in the work that we do and in the workplace. I to prowadzi mnie do kolejnego zagadnienia, o którym chciałbym powiedzieć, czyli patrzenia na sens przez pryzmat pracy. There are also many symptoms of the lack of meaning in work that I see every day from people who are disengaged. That means they don't really care about the work they're doing, or they feel frustrated, they have distrust, and their resistance to change. I to, co ja widzę codziennie, to są takie objawy braku sensu w tym zakresie, które przejawiają się w tym, że ludzie nie są zaangażowani, mają poczucie braku zaangażowania, ale co ich frustruje, są nieufni, sfrustrowani, wykazują duży opór wobec zmian. There's an article about this topic that Elaine and I contributed to a journal called the Journal of Constructivist Psychology that outlines 5 different ways to look at meaning in the workplace and at work. I opublikowaliśmy razem z Elaine taki artykuł w czasopiśmie Journal of Constructive Psychology, dotyczącym psychologii konstruktywistycznej, który omawia właśnie 5 aspektów związanych z sensem i pracą. Very briefly, the 5 are meaning in work. There's some people that do work and the work that they do is very meaningful to them. Okay. There's meaning of work. In other words, what happens when you do the work to others. People will find that their contribution is very meaningful to them. So when the garbage is picked up,
by the, in front of your house, your apartment, that is meaningful because you don't want the garbage to pile up. Tak, dwa pierwsze te spojrzenia dotyczą tego, że możemy mówić o sensie w odniesieniu do pracy jako o sensie w pracy. Możemy mówić o samym sensie pracy, pracy w odniesieniu do innych ludzi. Czyli na przykład jeśli ktoś posprząta śmieci przed naszym domem, to sens tego dla nas jest taki, że nie gromadzą się one, jest czysto. So even if you don't like working, say, as driving a garbage truck because you don't find meaning in the work itself for you, I believe me, the people that you are helping get the garbage from the streets, they see that the work that you're doing is very meaningful. Czyli nawet jeśli ktoś jest kierowcą śmieciarki i sam ten fakt nie daje mu poczucia sensu, to, że dzięki jego pracy jest czysto i dzięki jego pracy ludziom jest łatwiej, inni ludzie z tego korzystają, to może być źródłem poczucia sensu dla takiej osoby. I'll just mention the three others. There's meaningful workplaces. There's meaningful leadership, where you have leaders who live and work, lead by and with meaning. And then there's meaning in society. And I'm gonna leave you with the reference to the article that I mentioned, and hopefully everybody who attends this will be able to get a copy of that. Dodatkowo możemy jeszcze mówić o sensie w odniesieniu do znaczącego miejsca pracy, kiedy to samo miejsce pracy ma nadane znaczenie i w tym widzimy sens. Możemy mówić o sensie w odniesieniu do przywództwa i przywódców, ich działań, ale skoncentrowanych właśnie na sensie, i które mogą prowadzić do osiągnięcia sensu. I możemy mówić o sensie w odniesieniu do społeczeństwa. I tutaj dla zainteresowanych z Państwa chciałbym odnieść do artykułu, o którym wspomniałem i który, mam nadzieję, będzie udostępniony. There are many dictionary definitions of work, but probably the one that is most relevant to this discussion is the notion that work is to do. It means to do. And the question that I want to pose to you is that realize that whatever we do has meaning, whether it's a workout or a work of art. I tak, kiedy spojrzymy na książkowe czy słownikowe definicje pracy, jest ich wiele, ale chyba podstawową definicją pracy jest takie ujęcie pracy, kiedy to praca jest po prostu działaniem, robieniem czegoś. Czyli innymi słowy, nasza praca zawsze ma sens. Wszystko, co robimy, ma sens, niezależnie od tego, czy jest to trening, czy właśnie tworzymy dzieło sztuki. Over the years, I've done a lot of work with hospitals and healthcare providers. And I remember back in 2005, there was a session at the annual meeting of the American Society of Clinical Oncology. These are cancer specialists. And the session was about applying Viktor Frankl's approach to improving doctor-patient communication skills and relationship. Pamiętam, jak w 2005 roku brałem udział w dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i wówczas właśnie odnoszono się do podejścia logoterapeutycznego Frankla i do jego próby nauczania umiejętności komunikacji między lekarzem a pacjentem właśnie w zakresie w ujęciu logoterapeutycznym. I to się odnosi generalnie, to co teraz mówię, do mojej pracy z pacjentami w szpitalach, do mojej takiej pracy klinicznej. So that brings me to another level of meaning that is in the title of this presentation. That is discovering meaning through the lens of society. And by society, I'm talking particularly about our civilization and about humanity. And there are many people who think that Western civilization is in decay and that it's really undergoing a major turning point.
I'm sure each one of you has your own view about whether or not things are getting better or worse in society, but some analysts definitely feel that. And it's interesting because CBS News in the United States in 2019, just before the COVID pandemic was kind of spread around the globe, they said that the word of the year for 2019 was the word existential, which is very interesting because that's really what we're talking about, isn't it? I mamy wiele aspektów, o których wspomniałem, a kolejnym z nich jest patrzenie na sens przez pryzmat społeczeństwa. Społeczeństwa rozumianego jako cywilizację, społeczeństwa rozumianego jako ludzkość. I wielu ludzi mówi, że teraz, w tym momencie, jesteśmy w takim momencie historii, że cywilizacja zachodnia jest zagrożona upadkiem. Być może dochodzimy do jakiegoś punktu zwrotnego. Każdy z nas ma pogląd na ten temat, ma swoje przekonania. Natomiast ciekawe bardzo z mojej perspektywy jest to, że w 2019 roku CBS News poinformowało, że słowem roku było słowo egzystencjalne. To jest bardzo ciekawe, że takie właśnie słowo zostało wybrane, bo to bardzo dużo mówi o kondycji współczesnego społeczeństwa. So to me right now, this is one of the most important issues that logotherapy can bring to the world, and that is to help people understand the core values that allow people to keep their moral compass focused on meaning, not on power, not on money, not on greed, and not on pleasure, but on meaning. And this is something that I hope that everybody who's listening can see themselves as an ambassador of the idea that meaning is a primary motivation for all human beings. I to, co dla mnie jest szczególnie ważne, to żebyśmy zrozumieli, jaki jest główny cel logoterapii w tym momencie. Dla mnie głównym celem logoterapii to jest pomóc ludziom zrozumieć sens poprzez podstawowe wartości. Pokazać, że największą wartością jest właśnie znalezienie sensu. Nie pieniądze, nie władza, tylko sens jest największą wartością. I my, każdy z nas, powinniśmy być ambasadorami takiego podejścia. W momencie, według mnie, priorytet. I'm sure what I'm going to say now is going to be provocative to some people and maybe even trigger some responses or reactions that we're not accustomed to. But let me give you a viewpoint that I have, because I believe in humanity. I believe in protecting Western civilization and its core values. You all know, if you've read any of Viktor Frankl's work, that the sources of meaning that Viktor Frankl articulated have to do with actualizing or realizing values. I to, co teraz powiem, może wydać się nieco prowokacyjne, może spowodować reakcje nietypowe trochę, ale mój punkt widzenia jest taki, że po pierwsze wierzę w ludzkość, wierzę w człowieka, ale uważam też, że powinniśmy chronić zachodnie wartości i jako źródła właśnie szukania sensu, realizowania tego sensu i to jest z mojej perspektywy ważne bardzo. So meaning could come from realizing creative values, experiential values, and attitudinal values, especially when you're in some sort of situation of unavoidable suffering. But what's really important is in society is how do we identify a common set of values so that we don't fight each other and divide each other like we're doing in the world today. I oczywiście możemy o różnych typach wartości, o wartościach podstawowych, o wartościach egzystencjalnych, o wartościach związanych z nastawieniem, ale wydaje mi się, że w odniesieniu do społeczeństwa najważniejsze jest, żeby znaleźć wspólne wartości, które będą wyznawane przez wszystkich i akceptowane. Yesterday, an American
politician. Many of you will know the name. Henry Kissinger passed away at 100 years of age. Wczoraj, być może Państwo o tym słyszeli, bardzo znany amerykański polityk Henry Kissinger w wieku 100 lat. Kissinger was, in my view, was someone who was one of the architects of not just the war in Vietnam, which is my era, but also he was one of the people who was pushing uncontrolled migration, immigration, and globalism. And there's a video that just went out again today on social media that said that was one of his biggest mistakes, was to allow immigration to be uncontrolled and to allow people with different religions, different cultures into countries. I Kissinger, który był wielką postacią według mnie, był nie tylko architektem wojny w Wietnamie i podejścia do tej wojny w Stanach, ale był też człowiekiem, który parł na niekontrolowaną migrację, na globalizację. Niektórzy uważają, i widziałem takie publikacje, komentarze w internecie po jego śmierci, że niektórzy uważają, że to był jeden z jego największych błędów, właśnie dopuszczenie do takiej masowej imigracji. I know that immigration is a big issue in Poland, just like it is across Europe and North America and so forth. But what's important to recognize right now is to what extent are nations going to maintain their heritage, their culture, their language, their religion, etc., if we just keep the borders wide open and anybody can come across. Nie sądzę, że imigracja jest problemem w Polsce, ale na pewno jest to kwestia, która bardzo mocno odnosi się do Europy jako takiej, do Stanów Zjednoczonych szczególnie. I dla mnie istotne jest pamiętanie o tym, że musimy w obliczu masowych migracji próbować zachować swoje wartości i swoje dziedzictwo. As a son of immigrants and as an immigrant myself, I believe in immigration. Where I'm having trouble and relating it to the search for meaning is the fact that right now we need to figure out how do we create a set of core values that people can unite around rather than divide. Ja sam jestem imigrantem. Jako dziecko imigrantów ja bardzo wierzę w imigrację. Natomiast to, co postrzegam jako problem i jako wyzwanie, to w jaki sposób zdefiniujemy dziś, które będą mogły ludzi łączyć, a nie dzielić. Yeah, there's an important proverb from it's actually a Sufi saying from Rumi, and it goes like this: you think because you understand one, you must also understand two, because one and one make two. But you must also understand and. Between the one and one, the and one makes two. Can you get that? Chciałbym przywołać takie starożytne sufickie powiedzenie, które mówiło o tym, że aby móc zrozumieć jeden, czy może objaśniając od początku, wielu osobom wydaje się, że jeśli rozumieją znaczenie jeden, to na pewno już rozumieją znaczenie dwa, skoro 1 plus 1 tworzy 2. Ale ważne jest, i to właśnie to sufickie powiedzenie mówi, że mieć i, bo to i jest nam potrzebne, żeby dodać 1 do 1 i uzyskać 2, a to jest duże wyzwanie. So why this is important is that the word and represents the core value that unites people. Dla mnie istotne jest, aby zrozumieć, że to i reprezentuje właśnie wspólne wartości, które mogą jednoczyć ludzi. So if you go back to Viktor Frankl's ideas about values, his highest value that he attributed to this notion of meaning was the value of love.
I jeśli cofniemy się do myśli doktora Frankla dotyczących wartości, to przypomnijmy sobie, że dla niego, kiedy mówił o sensie, największą wartością była miłość. So when you think about the policies that are being pushed around the world for multiculturalism and diversity, many of the people that are coming into these various countries do not love the culture that they're moving to. And so the idea here is that the one and one will not work when certain people come in with values that are the antithesis of the values of your own country. I kiedy patrzymy na to, jak realizowana jest polityka na całym świecie, jak realizowana jest polityka różnorodności, multikulturalności, wielokulturalności, to widzimy, że problem polega na tym, że część ludzi, która przyjeżdża do innych krajów, nie kocha kraju i nie kocha kultury, do której wchodzi. I wówczas to powiedzenie, czy to równanie 1 i 1 daje nam 2, nie działa. Po prostu nie sprawdza się. So in order to find meaning in society, we have to find the core values that unite us, not divide us, that connect us, not separate us. Dlatego, aby znaleźć sens w społeczeństwie, w życiu społecznym, musimy znaleźć takie wspólne wartości, które będą nas jednoczyć, a nie dzielić, które pozwolą nam się łączyć, a nie właśnie rozłączać. I mean, think about it on a personal level. You will not invite somebody into your house who hates you or doesn't respect you. Myśląc o takim trywialnym, personalnym przykładzie, nie chcemy zaprosić do domu, do swojego domu kogoś, kto nas nie szanuje, kto nas nie kocha, kto nas nie lubi. So part of the logotherapeutic and existential analytical perspective on society, as you apply it, is to help find those core values and not expect that everybody is going to believe in the same way around those core values. Even if there are differences, there has to be a core that unites people. I według mnie celem, zadaniem logoterapii egzystencjalizmu analitycznego jest takie spojrzenie na społeczeństwo, gdzie właśnie szukamy tych wspólnych wartości, bo oczywistym jest, że nie będziemy zgadzać się we wszystkim, że ludzie będą się różnić i te różnice są istotne, ale musimy próbować znaleźć wartości, które jednak będą łączyć wszystkich. Okay. So that brings me kind of to the idea of what I and my colleagues, Elaine and others, are doing moving forward with what we've learned from Viktor Frankl, what we've learned from our Greek exploration about philosophy and mythology. And so what I want to introduce you briefly to is the discipline that we have been developing called meaningology. I teraz chciałbym przejść do kolejnej kwestii, którą zajmuje się ja razem z moimi kolegami. I tutaj też czerpiemy właśnie z nauczania Frankla, z greckiej filozofii, z greckiej mitologii. I jest to dyscyplina, którą nazywamy meaningology, czyli meaningologią, moglibyśmy tak powiedzieć. I mean, so basically, ology come again from the Greeks, but it's about the study and the practice of meaning in life, work, and society, which is the theme of this lecture. I to w uproszczeniu meaningology, czyli ta nauka poszukiwania sensu, ta dyscyplina, która wywodzi się i opiera w dużej mierze na myśli antycznej, greckiej, jest próbą integracji i rozszerzenia właśnie badań empirycznych i praktycznego doświadczenia filozofii egzystencjalnej. Okay, so basically what meaningology is becoming, and this is going to be much more clear very soon, we're integrating and we're extending the work that we've done empirically with research and our practical experience in existential philosophy, in humanistic psychology, and in innovation management. Czyli, aby powtórzyć i wyjaśnić dalej, ta dyscyplina
co nazywamy meaningology, jest taką właśnie próbą całościowego ujęcia z jednej strony badań empirycznych, doświadczeń filozofii egzystencjalnej, ale także psychologii humanistycznej i zarządzania innowacjami. Okay, so the idea here is that we want to demystify the search for meaning, so it's not something that people feel is either too far out away from us, or they think that searching for meaning is a mental illness. Czyli chcemy niejako poprzez meaningologię próbujemy zdemistyfikować poszukiwanie znaczenia, tak żeby ludzie nie postrzegali tego jako coś zbyt oddalonego od ich życia, zbyt teoretycznego. I chcemy zastosowania zasad logoterapii do tego. So the first concept I'd like to leave with you is that we reverse the idea of mind, body, spirit by calling it instead spirit, mind, body. Everything starts with the human spirit. I pierwszym zagadnieniem, pierwszą kwestią, od której zaczynamy, jest próba odwrócenia takiego podejścia, z którym często się spotykamy, według którego patrzymy na umysł, ducha i ciało w takiej kolejności. Chcemy to odwrócić i zacząć od ducha, czyli mamy ducha, umysł i ciało na końcu. To duch jest tą dla nas nadrzędną wartością. And the spirit is precisely why Viktor Frankl named his school of psychotherapy logotherapy, which is based on the Greek word logos. Bo przecież w logoterapii duch jest niesamowicie ważny. Stąd mamy nazwę logoterapia od słowa logos pochodzącego z greckiego. So the idea is our definition in brief, I'm going to make it very simple right now. Our definition of meaning is connecting or connection with our core essence or our true nature. Tutaj odniosę się do definicji sensu, takiej definicji wywodzącej się z greckiego, ale bardzo prostej, gdzie sens polega na połączeniu się z naszą wewnętrzną esencją, z naszą najważniejszą istotą, połączeniu się z naszą istotą. And this requires us to go back to, again, the ancient Greek philosophers like Socrates, who said, know thyself, knowing what is important to you, what matters to you. And when something doesn't resonate with you, it doesn't connect with your true nature or your core essence, you either become disengaged, you become bored, you become depressed, you become angry. So this is much more practical than it sounds when I first mentioned it. Tak naprawdę dużo bardziej praktyczne niż się wydaje. Musimy odnieść się do starożytnej filozofii. Do Pattakosa na przykład, który mówił o tym, że musimy wiedzieć, co jest dla nas ważne, dla nas samych ważne. Musimy rozumieć tę istotę własną, bo jeżeli tak nie jest, jeżeli tego nie rozumiemy, to wówczas stajemy się znudzeni, stajemy się depresyjni, tracimy kontakt z życiem. And this gets back to the idea of actualizing values. Years ago, many years ago, there used to be sessions that were called encounter groups or value clarification sessions. We need more of that. We need logotherapists to help people clarify their core values. What is important to them? What are the things that make them tick, that motivate them? Those have to go deep. This is not a very simple thing. It's not about shopping until you drop. It's not about drugs and alcohol. It's not about sex. It's about getting to know yourself. Wracamy do czegoś, co kiedyś było dosyć popularne. Mieliśmy kiedyś takie sesje terapeutyczne poświęcone aktualizacji wartości, czyli odszukiwaniu wartości. Myślę, że powinniśmy do tego wrócić, że to jest bardzo ważne w logoterapii, żeby próbować zdefiniować, pomóc
ludziom zdefiniować te ich podstawowe wartości, żeby mogli zrozumieć, co ich motywuje, co ich nakręca, co ich napędza, ale w takim głębokim ujęciu. I nie chodzi mi tutaj o narkotyki, alkohol, seks, tylko o to, co tak naprawdę ich w życiu napędza i do działania i motywuje. Yeah. Let me end the formal presentation by sharing with you a formula for meaning that forms one of the foundations of meaningsology. And this formula comes from our work in Greece when we came up with the OPA way. OPA, in what we define in the book, stands for others, purpose, and attitude. I tutaj proszę pozwolić, że przedstawię Państwu taką regułkę na sens, formułę, można powiedzieć, schemat na to, jak rozumieć sens, i która jest podstawą naszej nowej dyscypliny, naszej meaningologii. I tutaj się odniosę do książki Sposób OPA, bo OPA w książce, to wyjaśniamy, reprezentuje 3 rzeczy. Każda literka coś oznacza. Pierwsze O to jest others, czyli inni. P to są purposes, czyli cele. I A to attitude, czyli postawy. So Mamy inne cele i postawy. To expand it just a little bit, the O in OPA, the O others, is actually connect meaningfully with others, connect authentically with others. Don't just have a transaction, but actually get to know each other and respect the human spirit. The P is engage with deeper purpose. It's not just the purpose to go and have a cup of coffee. It's the purpose of learning more about your core values. And then the A is attitude. It's embrace life, all of life with attitude, the ups and the downs, the joys and the sorrows. I tutaj chodzi o to, każda z tych kwestii może być rozwinięta i tak, kiedy mówię o innych, czyli tym O, pierwszym O, others, chodzi mi o to, żebyśmy w sposób prawdziwy, autentyczny i znaczący próbowali szukać połączenia z innymi ludźmi. Autentycznego połączenia. P, czyli cele. Chodzi mi tutaj właśnie o te cele podstawowe, te główne cele, które mają nas łączyć. W końcu A, czyli postawy, attitude, tyczy się naszej postawy wobec życia, zarówno w momentach trudnych, jak i w momentach dobrych. We've taught this formula, by the way, to people, including of all ages around the world. And part of the reason it's been so successful is that OPA, which is, if you've gone to a Greek restaurant or to a festival and you go, Opa, Opa, you can't say it without lifting your spirit. But it's easy, no matter what your mother language is, your mother tongue. Everybody can say Opa, whether you're in China, whether we're in Germany, whether we're in Poland, whether we're in Canada. And that's important so that you can remember others' purpose. Attitude becomes a mantra for pursuing meaning. Tak, w naszej książce, która stała się popularna w wielu krajach i myślę, że między innymi dlatego stała się taka popularna, bo tłumaczymy ten koncept i pokazujemy, że OPA to jest takie istotne w kulturze greckiej. Gdy pójdziemy do greckiej restauracji, to słyszymy, jak wszyscy krzyczą OPA, OPA. Nie da się powiedzieć OPA w Grecji bez poprawienia humoru reszcie, poprawienia humoru sobie. To jest bardzo pozytywne przesłanie. To jest trochę, można powiedzieć, że gdziekolwiek na świecie możemy mówić OPA, w Polsce, w Kanadzie, w Chinach. To jest mantra, która nas może prowadzić do poszukiwania sensu. It's important for people involved in logotherapy and mental health services all over, in all aspects of life actually, there's too much darkness in the world today. And part of what the purpose of logotherapy should be is to point people to the light, not to the darkness. I dla mnie ważne, dla całego nurtu logoterapii, wszystkich, którzy pracują w tym nurcie, ale też wszystkich, którzy pracują w zakresie zdrowia psychicznego i w ogóle ludzi, jest to próbować wyciągnąć innych z ciemności. Wydaje mi się, że mamy teraz za dużo ciemności, a za mało światła. Chodzi o to, żeby nakierowywać ludzi na to, co dobre, żeby nakierowywać ludzi na światło. Does this make sense? And are there any questions?
Czy to ma sens? Mam nadzieję, że ma. Jeśli tak, to zapraszam Państwa do zadawania pytań. Szanowny Panie Profesorze, bardzo dziękujemy za wspaniały wykład. Państwa prosimy o czat, jest cały czas aktywny, więc monitorujemy. Gdybyście mieli pytania, zachęcam jak najbardziej. Thank you so much for your lecture. The chat is still on, so I would like to encourage all participants to ask questions right now. You can ask questions. We are monitoring the chat all the time, so if there is a question to Professor, we'll see it. Okay. Zanim pojawi się pytanie od naszych słuchaczy, chciałam podkreślić i chciałam podziękować szczególnie za to, że Pan wspaniale połączył poszukiwanie sensu życia z realizacją wartości. So first, let me highlight, Professor, and let me thank you for that. You really brilliantly connected the core values with looking for the meaning of life. Bo tak naprawdę to, o czym mówimy i to, o czym Pan w swoim wykładzie podkreślił, że jakość realizowanych wartości bardzo zależy od rozumienia wartości. Zresztą profesor Pobielski w swoich pracach podkreśla, że to, jak człowiek rozumie wartości, tak je realizuje. Because what's important from my perspective, to be honest, is that the quality of values is very much related to the way we understand values. So, for example, Professor Pobielski, in his works, he highlighted that that the way people perceive values and understand values corresponds and translate into the way they fulfill, realize those values. Wspaniale również Pan podkreślił, że realizacja wartości w pracy, w społeczeństwie, w życiu społecznym również ma skutki takie, że na przykład, jeżeli ktoś pracę traktuje jako potrzebę, na jakim poziomie funkcjonuje? Jeżeli pracę traktuje jako cel, na jakim poziomie funkcjonuje? Jeżeli pracę traktuje jako wartość, jakże inaczej człowiek funkcjonuje i angażuje się w pracę. And here I just need to say that the way we implement values, the way we realize values at work, in our society is crucial, and it does have consequences. Because if we look at someone who understands work as a need, then we might say, okay, what does it mean to that person? If someone else understands work as a purpose, then it changes a lot. But if someone understands and perceives work as a value, that changes so much. So it changes the way he functions at work, it changes the way he engages with his work, right? I zapewne Pan Profesor w swojej praktyce spotyka wiele osób, którzy traktują wartości jako potrzeby, jako cel i jako wartość. And I'm sure that Professor yourself, you meet in your practice a lot of people who understand and see values as all of those things. So either as needs, either as purposes, either as values. So they understand work in different ways and treat work differently as a result of that. Mm-hmm. Well, there's a saying that I've used a lot, saying the best way to realize your dreams is to wake up. And it's the same thing with values. The best way to actualize your values is actually to take action. Jest takie powiedzenie, które lubię, które mówi, że najlepszym sposobem na to, żeby zrealizować swoje marzenia, to jest obudzić się. A ja je trochę zmieniam i mówię, że najlepszym sposobem na to, aby zaktualizować swoje wartości, jest zacząć działać. Yeah, let me share another concept that Viktor Frankl was very proud to espouse, and that's the whole idea of
the relationship between freedom and responsibility. And he was very much a strong supporter of things in the United States, but he also was concerned that we spent too much time with the Statue of Liberty and we didn't have a Statue of Responsibility on the West Coast. That was one of his proposals. And what I would like to share with you is that responsibility can also be seen as a value. But what's important, and this is something that I came to the realization and not too long ago, is that there's a difference between responsibility and accountability. Responsibility is a value that's more intrinsic. It's to ourselves. Are we capable? Are we able to respond to a situation, to a stimulus that is in front of us in our life? Accountability is extrinsic. It's accountable to someone else or to some other cause. So it's meaning that is the bridge between those two concepts, responsibility and accountability. So meaning becomes even more important. Chciałbym podzielić się jeszcze jednym zagadnieniem, które z dumą propagował Franku i dotyczyło ono kwestii wolności i odpowiedzialności. On był zwolennikiem bardzo mocno tego, aby mówić więcej o odpowiedzialności, dlatego że w Stanach Zjednoczonych kładzie się duży nacisk na wolność. Mamy statuę wolności, a Franku uważał, że powinniśmy mieć jeszcze statuę odpowiedzialności, ponieważ to odpowiedzialność też może być wartością, jest istotną wartością. I tutaj warto zwrócić uwagę na różnicę. Odpowiedzialność to jest coś, co pochodzi z zewnątrz, to jest nasze wewnętrzne poczucie, które mamy wobec samych siebie. W odniesieniu do tego na przykład, jak reagujemy na bodźce. Natomiast odpowiedzialność to jest coś, co jest zewnętrzne, ponieważ odnosi się do tego, jak reagujemy, zachowujemy się w stosunku do innych. I jedno z drugim powinno być połączone i one powinny być rozumiane obie razem w odniesieniu jedna do drugiej te wartości. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Panie profesorze, mamy pytanie od naszych słuchaczy. Professor, there is a question from our attendees, if you permit. Jedno pytanie jest takie, że co pan profesor uważa na temat frustracji egzystencjalnej w dzisiejszych czasach, kiedy czy przyczyną może być konsumpcjonizm, a brak wymagań, a jednocześnie przesyt? So, Professor, the question goes, nowadays, one of the problems is existential frustration. Existential frustration is really a big problem. And the question is whether the source of this existential frustration is consumption, too much consumption and consumptionist approach, maybe lack of demand, or maybe abundance, too much of everything. What do you think? Well, I'm going to go back to my Greek ancestors and say that, follow the golden rule. It's really kind of finding a medium, that we shouldn't have too much of anything, whether it's too much of pleasure, too much of eating certain things. So the idea is to find a medium where there's some sense of balance, if you will, in the way you're pursuing life. I live on an island in Canada. I also spent time these last couple of months on the island of Crete in Greece, and we talk a lot about simple island living. We kind of tone down the excess of what maybe life is required. Do you really need everything that society sometimes, particularly in the Western world, wants you to have? Viktor Frankl said, for example, the will to power includes a primitive form of power, which is the will to money. And is money something that is going to force us to not only pursue things in excess, but also is it taking us away from the search for meaning? So finding that balance, finding something that's more of a medium would be my suggestion at this point.
To ja tutaj sięgnę w odpowiedzi do moich greckich przodków, którzy mówili o takim złotym środku, czyli za dużo przesyt jest zawsze zły. Czy to tyczy się przyjemności, czy to tyczy się jedzenia. Dla mnie ważne dlatego właśnie jest szukanie równowagi w życiu, postrzeganie życia w bardziej zrównoważony sposób. I ja mieszkam na wyspie w Kanadzie, niedawno byłam na wyspie Krecie i mówimy czasem o takim wyspiarskim sposobie życia, czy wyspiarskim postrzeganiu życia, które polega na tym, że ograniczamy nadmiar, że staramy się nie mieć za dużo, dlatego że wydaje mi się, że zwłaszcza teraz, zwłaszcza zachodni świat, pcha nas w stronę przesytu. I Frankl mówił o tym, że władza to jest, wywodzi się często, czy łączy się z taką rządzą dążenia, poszukiwania pieniędzy. Z kolei pieniądz zabiera nas, oddala nas od sensu, a pcha nas w złą stronę. Pcha nas w stronę taką, że właśnie tracimy to poczucie sensu. Dlatego ja jestem wyznawcą równowagi, poszukiwania równowagi w życiu, równowagi we wszystkim. Let me also add that if we go back to the formula for meaning that I shared with you, the OPA formula, others, purpose, attitude, we need to assess as part of our own existential analysis, to what extent are we connecting meaningfully, authentically with others versus just having a transaction. You go by somebody and you say hello, but you really know nothing about them. You don't really communicate in a deep way. We do that a lot when we go shopping. People are just transactions to people. Do you have a P, engaging with deeper purpose, that is actually going deep, or is it just superficial that you're doing? And then attitude, the A, is are you embracing all of life with an attitude that's resilient, that's more positive, as opposed to feeling that your attitude is starting to decrease? Looking at yourself in the context of O, P, and A can also help you decide, are you going too far one way or the other? Chciałbym dodać, że bułka, jak wcześniej mówiłem, czyli możemy próbować patrzeć na życie w kontekście OPA, w kontekście tych trzech elementów OPA, czyli możemy spróbować patrzeć na innych i spróbować ocenić w ujęciu takiej trochę analizy egzystencjalnej nasze relacje z innymi, nasze podejście do innych, po to, abyśmy umieli szukać prawdziwego połączenia, głębokiego połączenia z ludźmi i abyśmy nie traktowali relacji z ludźmi tak transakcyjnie, jak pójście do sklepu i zrobienie zakupów, tylko żebyśmy naprawdę próbowali szukać połączenia z ludźmi z jednej strony. Z drugiej strony musimy, jeśli chodzi o cel, to też szukać głębokiego celu, prawdziwego celu w naszym życiu. Jeśli chodzi o nasze postawy, to starać się, aby ta postawa była pozytywna, aby ta postawa była taka, wzmacniała naszą prężność psychologiczną. Czyli wydaje mi się, że ta formuła, ta regułka OPA, ona może być bardzo pomocna w tym, aby spróbować znaleźć równowagę. Czyli próbować zastanowić się nad tym, czy wszystkie te elementy są w równowadze ze sobą. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie jest o problematykę sumienia w podejściu logoterapeutycznym. Another question, we've got another question, Professor, okay. And the question is about conscience with reference to logotherapy, like conscience in the religious sense, right? Religious conscience with reference to logotherapy. You want to know my view about that? Chcieliby Państwo poznać moje spojrzenie na to, mój pogląd? Tak, tu jest pytanie, czy mógłby Pan Profesor wyjaśnić, czym jest sumienie w logoterapii? Yes, so to be precise, the question is, could you explain, Professor, what is conscience in logotherapy? Okay. Well, okay, now there's a difference between conscience and consciousness, right? Okay, right. So here we talk about conscience, like religious conscience. Right. And
that's conscience in logotherapy would be, again, going back to understanding to what extent does a person do things that resonate with their true nature, their core essence. To the extent that there's a close connection between the true core essence, and if you believe that people basically are good at their spirit on a spiritual level, then the more that you can connect with that true nature, that core essence, the more likely that you're going to manifest values like love, like kindness, and so forth, and you'll have that conscience. However, that said, I've worked in the mental health system for many years, where I worked with many people who were, shall we say, serial killers, psychopaths, who really seem to be devoid of conscience. So the question is, there always could be outliers. There always could be people who seem to be unable to have a conscience. And what we're seeing, for example, what happened in Israel recently, and what's happening in Ukraine and other places around the world, and Africa and so forth, you can call the US and Canada and everything else, there are always examples of people who seem to have a void when it comes to conscience. In other words, they do things almost with no respect for humanity, human beings. In some cases, as we know now, barbaric kinds of actions. How can someone do that if they have a conscience? And so I think the idea here is to explore with logotherapy the notion of conscience through the idea, the lens of meaning. To what extent is this a meaningful way to accomplish your end goal? And in some respects, I would bet that many people, if we got, other than those that are pathological psychopaths, that people, if they were able to work with someone to go deep into their own true nature, their core essence, there's probably a lot of kindness and a lot of loving attributes that they have that don't manifest themselves when they get into this eruption of anger and eruption of hatred. Jeśli chodzi o sumienie w logoterapii, to tutaj myślę, że pomocne jest to, o czym wcześniej wspominałem, czyli zrozumienie tego, co jest naszą istotą, co jest tą naszą wewnętrzną istotą i czy my z tym rezonujemy, czy my to naprawdę rozumiemy i działamy w ten sposób. Myślę, że kiedy też akceptujemy, czy wierzymy, że z założenia, co do zasady ludzie są dobrzy, to nam łatwiej jest być dobrym i bardziej manifestujemy w swoich czynach, w swoich przekonaniach dobro. Ale ja w swojej praktyce pracowałem z ludźmi, którzy byli mordercami, którzy byli socjopatami i widziałem, że jest grupa ludzi, którzy nie mają sumienia, którzy nie mają takiego poczucia, którzy są niezdolni do tego, żeby działać w zgodzie ze swoim sumieniem postrzeganym w taki dobry sposób. I jak patrzymy na to, co dzieje się na świecie teraz, w Izraelu, w Ukrainie, w Afryce, to widzimy, że mamy do czynienia z taką u niektórych ludzi pustką sumienia, brakiem sumienia, kiedy widzimy brak poszanowania dla życia ludzkiego, straszliwe czyny, do których niektórzy ludzie są zdolni, no to można sobie zadać pytanie, jak to jest możliwe, jeśli ma sumienie? Tak, jest grupa ludzi, która jest niezdolna do takiego odczuwania, ale wydaje mi się, że to poszukiwanie w ujęciu właśnie sensu może wielu pomóc. I tutaj pomocna jest właśnie próba odnalezienia tej naszej wewnętrznej istoty, która pomoże nam być lepszymi po prostu, działać, zachowywać się jak lepsi ludzie i może odwiedzie nas od złych zachowań, agresywnych zachowań. Yeah, let me add one other thing, which might help. The idea of earlier what I said, the difference between responsibility and accountability is bridged by meaning. If you look at logotherapy as the meaning focus, that logotherapy's responsibility, if you will,
is to connect responsibility as a concept, which could be looked at in some respects like Maslow's self-actualization, and accountability is much more along the lines of Frankl's self-transcendence. And so the idea is that conscience really needs to be explored through that bridge, because in many respects, conscience is closely related to spirit. And when I told you earlier about spirit, mind, body, it's not just a cognitive notion, it's something that has a deeper human imprint on the human soul. Tutaj wydaje mi się, że jeszcze warto dodać, o czym wcześniej mówiłem, czyli to rozróżnienie między obowiązkiem a odpowiedzialnością. I to, że obie te kwestie są ze sobą połączone, jest niejako taki most między obiema tymi zagadnieniami. Jeśli patrzymy na logoterapię jako na naukę, która jest skupiona na sensie, właśnie brać pod uwagę zarówno odpowiedzialność, jak i obowiązek, tak, accountability, responsibility, czyli odpowiedzialność rozumianą jako coś, co łączy, ale jest też tak często postrzegane w takim ujęciu samoaktualizacji, samorealizacji, a obowiązek wobec innych, czyli innymi słowy właśnie odpowiedzialność wobec innych jest bardziej transcendentalna, taka samotranscendentalna. Połączenie ze sobą tych kwestii tutaj dla mnie jest kluczowe, kiedy mówimy o sumieniu. I odniesienie jeszcze się, sumienie bardzo mocno, według mnie, odnosi się do ducha. Tego ducha, w którym mówiłam, że to od ducha logoterapii zaczynamy, czyli on jest, najpierw mamy ducha, potem mamy umysł, a dalej ciało. Wspaniale. Oh, so I was going to say the question is a very important question because it really strikes at the heart of why Viktor Frankl named his school of psychotherapy logotherapy, because he wanted a therapy that started from and stayed connected to the human spirit. And so what the question is raising is something that has also been a criticism of logotherapy, because many people just saw it as, well, it's not behavior modification, it's not cognitive behavioral therapy, it's more of a philosophy of life. And so obviously philosophy is at the core of all therapies. It ought to be, and philosophy is really what Viktor Frankl was really kind of the pioneer in when he talks about being a pioneer of meaning. Sorry. Jeszcze chciałbym tutaj dodać, że to jest bardzo ważne pytanie, bardzo istotne pytanie i faktycznie można powiedzieć, że centrum, sercem logoterapii jest duch ludzki. Jest duch ludzki. Niektórzy krytykują to i mówią, że logoterapia to jest bardziej filozofia życia, nie jest dostatecznie behawioralna, ale ja uważam, że każda terapia, każdy nurt terapeutyczny jest oparty na filozofii i w tej terapii jest filozofia. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Wspaniale, panie profesorze, pan podkreślił tą kolejność, że duch, umysł, ciało. Zapewne w praktyce logoterapeutycznej spotykamy nieraz takie przypadki, kiedy jeżeli zaistnieje coś na poziomie najwyższym, tym duchowym, tym etycznym, to człowiek uporządkuje to, co jest poniżej, czyli to, co jest na poziomie interpretacji psychicznej i to, co jest na poziomie funkcjonowania w jakimś aspekcie życiowym, konkretnym. Yes, Professor, thank you very much. And I think what you showed really brilliantly and really well is this connection and this order, spirit, mind, body. That's the right order. And indeed, I think that in our practice of logotherapies, we see that a lot. If someone understands at this very highest level, neoetic level, we might say, a problem or something, if he understands that at this highest level of his spirit, then it's much easier for him to implement a change at lower levels, right? At the level of his mind, of his understanding, but then to translate that into his everyday life, so into his bodily
actions, we might say. Absolutely, I agree with that totally. Całkowicie się zgadzam z panem. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszko, jest pytanie po angielsku. Czy pani widzi? Yes, there is a question in English. So let me read the question for you, Professor. Don't you think that it is difficult for the majority of society to first of all accept the fact that there is higher purpose in life and we all have one, especially nowadays? So what do you think? Maybe let me repeat the question. Don't you think that it is difficult for the majority of society to first of all accept the fact that there is a higher purpose in life and that we all have one, especially nowadays? Well, that's a question that has plagued humanity since the beginning of time, ever since there's been any sort of society, really. As Viktor Frankl was, I consider myself to be a true optimist. He called it a true optimism. And true optimism basically has three elements to it. One, it's based on a positive affirmation, all right, that you say something, that you affirm something to be true. The second element is creative visualization. You have to be able to visualize what that positive affirmation means in terms of how you would do something about it. And then the third is passion to take action. You have to take action in order to make that possibility a reality. And so my view is that, yes, is it difficult to see the majority of people seeing that life has a higher purpose and that there's a deeper sense of meaning for everybody? Yes, it's difficult, but that's part of our challenge in the field of any field we do, but particularly in logotherapy, is that our goal is to be role models, inspirational role models, and to help people aspire to a higher level of consciousness. You know, the best definition of consciousness that I've heard is it's a relationship between the observer and the observed. So what we need to do is we need to help people. If they can't change what they're watching, what they're observing, we have to change their position, and that can help them alter and shift their consciousness. Sorry, I know that was a lot, sorry. Ono jest dobrze postawione i myślę, że to jest problem, który mamy od zarania dziejów, od początku istnienia społeczeństwa. Natomiast ja, tak jak i Franku, jestem optymistą. A co za tym idzie, wierzę, czy wyznaję 3 zasady. Po pierwsze, pozytywnej afirmacji, czyli widzenia pozytywnej strony i wiary w to w sposób pozytywny. Następnie wizualizacji tego, co zaafirmowaliśmy, tak abyśmy mogli przejść do trzeciego aspektu, który jest dla mnie ważny, czyli działania. Aby móc urzeczywistnić, urealnić te nasze właśnie pozytywne afirmacje. Czyli to jest moje podejście. Ale odpowiadając bezpośrednio na to pytanie, czy dla większości społeczeństwa znalezienie tego wyższego celu nie jest zbyt trudne, czy nie jest trudne? Tak, to jest trudne. Dlatego właśnie my, ludzie, którzy działają w nauce logoterapii, powinniśmy być takimi wzorcami. Ludźmi, którzy pokażą innym, jak to osiągnąć i pokażą, jak poradzić sobie z tym wyzwaniem, jak pomogą ludziom znaleźć tą swoją wewnętrzną istotę, sumienie. Tutaj jeszcze często odnoszę się do tego, że możemy mówić o osobie obserwowanej i obserwatorze i chodzi o to, aby pomóc ludziom zmienić perspektywę. Więc to jest nasze zadanie. Yeah, it might sound trite, but we need to be able to do what Gandhi recommended. Be the change we want to see in the world. Wydaje mi się, że i to może brzmi trochę tak powierzchownie, ale myślę, że powinniśmy iść za tym i realizować to, co mówił Gandhi, czyli bądź zmianą, którą chcesz widzieć. Dziękuję bardzo. Thank you very much, profesor. Szanowny Panie Profesorze, niesamowity jest fakt, że porządkując archiwum prac magisterskich naszego profesora Kazimierza Popielskiego, który
Tak jak pan profesor jest uczniem Frankla i całe swoje życie wprowadzał, rozwijał logoterapię w Polsce, dzięki temu możemy z tego wspaniałego dorobku korzystać. Poszukując archiwum prac magisterskich, natknęłam się i wiele lat temu na nazwisko pana profesora. Jeden ze studentów cytuje w pracy magisterskiej myśl logoterapeutyczna pana profesora. I po tylu latach nie przypuszczałam, że będę mogła osobiście rozmawiać z panem profesorem. Szkoda, że online, ale to dla mnie jest ogromny zaszczyt. Także dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia na dzisiejsze spotkanie i wygłoszenie tak wspaniałego wykładu. Professor, thank you very much. And let me just add that some time ago, while going through archives of MA theses led by Professor Popielski. Theses that were written some years ago. Professor Popielski, as you know, was also Frankl's disciple. He was a great propagator of Frankl's thoughts. He developed logotherapy in Poland, we might say. So one of his students who got an MA degree, in his thesis, referred, Professor, to your thoughts, cited you, and referred to your name. And I came upon this work quite recently. And what is so extraordinary for me is to have the honor to meet you almost in person, Professor. I feel really honored to be able to meet you and talk to you, Professor. And thank you so much for your lecture. And thank you so much for joining us today. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. And thank you so much, Anna, for the translation. I hope we didn't lose too much, but I'm sure that you did a great job. Dziękuję Państwu wszystkim. Dziękuję Agnieszko za to, że tłumaczyłaś. Mam nadzieję, że nie straciliśmy zbyt wiele i że udało się oddać esencję tego, o czym mówiliśmy. Dziękuję bardzo. Ja z kolei chciałam zaprosić pana profesora na nasze trzeci zjazd Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Psychosomatyki, który się odbędzie w przyszłym roku, w listopadzie. Listopad, miesiąc szczególny, bo to miesiąc, w którym pierwszy raz profesor Frank odwiedził Lublin na zaproszenie profesora Popielskiego. Także serdecznie zapraszamy wreszcie na żywo do naszych słuchaczy wygłosić referat. Mam nadzieję, że to zaproszenie będzie przyjęte przez pana. Again, and please feel invited to our third congress of our Association of Logotherapy in Poland. The congress is going to be held next year in November. And what's unusual is that November is a month when Viktor Frankl, for the very first time, came to Lublin, invited by Professor Popielski. It was in November. So our conference is going to take place in November next year. And I hope, Professor, you'll be able to give your lecture in person during this occasion next year. And it would be great honor for us if you could accept our invitation to this event. Thank you very much. Thank you. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie naszych słuchaczy i pozdrawiamy pana profesorza. So thank you very much, Professor. Okay. Thank you. Bye bye. All of our viewers. Thank you to all of you. Thank you. Goodbye. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.